Witajcie, dzisiaj na warsztacie pudełko na herbatę. Naprawdę proste, transfer na zmywacz do paznokci oraz serwetki. Plus kilka innych drobiazgów, które można zastosować albo nie. I pierwszy raz w filmie nie przyspieszałam przyklejania serwetek. No ale do rzeczy, obecnie takie pudełeczko za 19 zł można kupić w Leroy Merlin. Plusem są wyjmowane przegródki, które maluję farbą akrylową, białą. Środek oraz brzegi pudełka pokryję bejcą rustykalną. Ten preparat zachowuje rysunek słoi, to jego wielki plus. Jeżeli chcecie otrzymać ciemniejszy kolor, wystarczy pomalować 2-3 razy, nie trzeba czekać do wyschnięcia. Po jednokrotnym pomalowaniu pudełko prezentuje się tak, jest szorstkie w dotyku. Obowiązkowe szlifowanie i to dokładnie każdej części. Przy szlifowaniu pudełko zjaśniało, więc pomalowałam jeszcze raz. Brzegi będę chciała mieć lekko obdrapane, więc przeciągam je świeczką. Chcę później zrobić transfer na zmywacz do paznokci, więc pudełko obmalowuję białą farbą, zwykłą, emulsyjną do ścian. Ja mam Śnieżkę, ale nadaje się każda, firma nie ma znaczenia. Najlepiej pomalować pudełko 2 razy, ja tak zrobiłam, a następnie szlifowanie. Ściągam farbę z brzegów, tam gdzie pociągnęłam wcześniej świeczką i bardzo dokładnie szlifuję pod miejscem transferu. No cóż, przy szlifowaniu się bardzo brudzi. Pytacie czasami, czy mogą być wydruki z drukarki atramentowej. U mnie się rozmazują, więc odradzam. Tym razem chciałam, żeby napis był dokładnie w centralnym miejscu pudełka, więc wspomogłam się linijką. Do transferu jak zwykle będzie potrzebny płatek kosmetyczny oraz zmywacz do paznokci. Namaczamy i dociskamy łyżeczką. Każde miejsce. Dokładnie. Gdy mamy wrażenie, że wszystko jest gotowe, możemy delikatnie ściągnąć kartkę. Jeżeli nam się nie podoba kartkę, przykładamy i poprawiamy. Ale powtarzam, ta metoda nie jest idealna. Nie liczcie na to, że wszystko Wam się przetransferuje. Ale to właśnie jest uroda tego transferu. Od razu wygląda jak stary i zniszczony. A teraz serwetki i wybrałam delikatne różyczki. Wycinam i zdejmuję wierzchnią warstwę serwetki. Następnie pędzelkiem namaczam zwykłą wodą te części serwetki, które nie są mi potrzebne i odrywam. Taka dokładność mi wystarcza. Przyklejacie dowolnym klejem do decoupage. Jeżeli na siłę chcecie wikol, trzeba go nieco rozcieńczyć. A teraz pierwszy raz pokazuję, jak w normalnym, nieprzyspieszonym tempie przyklejam serwetki. Tym, którzy już oglądali moje filmy, radzę przewinąć. Pomyślałam, że dla tych, którzy zaczynają, ten kawałek może być istotny. Powoli, dokładnie, starannie, a i tak nie ma szansy na 100% sukces. Jak pokażę Wam później, serwetka i tak się pomarszczyła. Ale kto by się przejmował takimi drobiazgami, od czego jest papier ścierny? Ale o tym potem. A tutaj uwaga, przy przyklejaniu serwetki na górę i dół pudełka. Mam bardzo ostre nożyczki i dlatego mogłam rozciąć to, gdy serwetka jeszcze była mokra. Bezpiecznie jest tą operacją odczekać, aż wyschnie. Przyklejanie takiego kwiatka zabiera mi około minuty. Ale przecież to sama przyjemność. Jeszcze drobiazg z boku i zostawiamy do wyschnięcia. Pudełko lakieruję bezbarwnym lakierem akrylowym. Środek grubo, wierzch nieco cieniej. I tak będę powtarzała tą czynność. A tutaj pooglądajcie, jak pomarszczone są serwetki. Daleko im do ideału, ale wystarczy je przetrzeć papierem ściernym, polakierować i będzie super. Papier musi być delikatny, minimum 360. Szlifujemy z wyczuciem, a potem znowu malujemy bezbarwnym lakierem akrylowym. Po wyschnięciu dodałam odrobinę patyny. Ta ma konsystencję gęstej śmietany. Patynę nakładam gąbeczką kosmetyczną. Patynowanie warto rozpoczynać z tyłu albo z boku pudełka. Jeżeli coś nie wyjdzie, przynajmniej nie będzie rzucało się w oczy. A czemu dodałam patynę? Po pierwsze, bo lubię. Po drugie, aby zatuszować pozostałość żółtej serwetki wokół kwiatków.
z wierzchu już, a środek jakiś taki smutny. Można na przykład przykleić kokardkę. Albo szablon, albo może jakieś zawijasy konturówką. Ale ja ostatnio kupiłam taki pojemnik za 2 zł. Działa jak konturówka, ale wychodzi taniej. Napełniamy dowolną farbą akrylową, zakładamy dzióbek i malujemy. Przeciętna konturówka kosztuje 10 zł. No i jesteśmy skazani na kolor, który wybraliśmy. A tutaj możemy namieszać, co nam się podoba. No i to już koniec opowieści o pudełku na herbatkę. Jak zwykle mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba. Zapraszam do oceny filmu i na inspirello.pl.